Witaj, Janku. Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich naszych widzów, słuchaczy. Dawno się nie widzieliśmy. Ostatni raz nagrywaliśmy chyba prawie już 2 lata temu i pamiętam, że nagrywaliśmy o tym, że żyjemy w Matrixie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co moim zdaniem też jest trochę Matrixem. Zdecydowanie tak. Jest Matrixem i nie możemy się obudzić, mimo że już w teorii wszystko wiemy. Okej, brzmi tajemniczo. A powiedz proszę, jak książka, bo podesłałeś mi kopię swojej książki. Książka w ogóle wydana jest naprawdę, trudno to określić, ale wydana jest full profesjonalnie i jest jedną z fajniej wydanych książek, jakie widziałem. Super, bardzo miło mi to słyszeć, tak. Książka jest wydana bardzo ładnie, naprawdę jak jakiś artbook po prostu, nie wiem, jak jakieś wydawnictwo Galerii Sztuki Nowoczesnej, ale tak, premiera była tydzień temu, nie wiem do końca kiedy nasza rozmowa się, że tak powiem, ukaże, ale jest już normalnie w księgarniach, audiobook ma zaraz wejść, e-book już jest, polecam wszystkim. Jest tam duży rozdział również o alkoholu, bo uważam, że jest to element tego patopaństwa, w którym żyjemy i funkcjonujemy i wiele problemów społecznych, ideologicznych, ekonomicznych, kulturowych się spotyka w tym zagadnieniu i w tym problemie i w tym, że nie potrafimy jakoś nic z tym zrobić, a problem ewidentnie niestety narasta. I do tematu alkoholu takiego, że zagłębimy się w niego, za chwilę przejdziemy. Ale ja chciałem dzisiaj zacząć trochę inaczej. Chciałem zacząć dziwnym, abstrakcyjnym pytaniem, być może którego nigdy nie usłyszałeś na temat właśnie alkoholu. A pytanie to brzmi tak. Wyobraź sobie, że budzisz się jutro rano i nie ma alkoholu w Polsce. Jak uważasz, co by się wydarzyło? Ja bym nie zauważył różnicy, ale należę chyba do tej grupy, która pije alkohol 2 razy czy 3 razy do roku. Nie jestem osobą, która jakoś specjalnie kiedykolwiek lubiła ten alkohol, ale od kiedy zacząłem czytać o nim i się dowiadywać więcej, rozmawiać na ten temat, to w ogóle zredukowałem tą ilość spożywanego alkoholu prawie do minimum. Ale myślę, że po prostu obudzilibyśmy się w kraju znacznie lepszym, tak? W kraju, w którym jednak ginie mniej ludzi na drogach, w którym ginie mniej ludzi po prostu w przestępstwach. Alkohol jest głównym czynnikiem kryminogennym w Polsce. Trzeba o tym pamiętać, że większość zabójstw, gwałtów jest po alkoholu. Byśmy byli na pewno w społeczeństwo, które jest bardziej świadome swoich uczuć, emocji, bo to, co robi alkohol, to on jakby zagłusza te emocje. Oczywiście to często nie jest łatwe, bo trzeba potem się zmierzyć z różnymi problemami, wyzwaniami, strachami, lękami, ale jest się wtedy przynajmniej bardziej świadomym tego, co się ze sobą dzieje i skąd różne stany się biorą. No i myślę, że też bylibyśmy jednak, też trzeba pamiętać, że alkohol jest niesłychanym depresantem, tak? I mi się wydaje, że jednak dużo problemów psychicznych jest dużo gorsze czy głębsze niż mogłoby być, gdyby nie ten alkohol, więc w takim krótkoterminowej zmianie byśmy się po prostu obudzili w zdrowszym, bardziej świadomym i bezpieczniejszym państwie. No dobra, to tak powiedziałeś o korzyściach, powiedzmy, jakie byśmy zyskali dzięki temu. A jeszcze takie dodatkowe pytanie, a co moglibyśmy stracić, jakbyśmy się obudzili w takim świecie jutro? Myślę, że część ludzi musiała stracić poczucie takiego, że wszystko jest okej, tak? Że mogą unikać odpowiedzi na różne trudne pytania, więc to by była chyba jakaś taka, jak widzę, jakąś stratę, że część ludzi musiałaby przestać się samo oszukiwać, tak? I pytanie, czy to jest faktycznie strata, tak? No i pewnie stratą byłoby to, że trochę miejsc pracy by ubyło pewnie, ale pojawiłyby się te miejsca pracy zupełnie gdzie indziej, byłoby ich więcej, ta alokacja środków publicznych, bo trzeba pamiętać, że my dzisiaj utrzymujemy tą branżę, tak? Dochody z akcyzy są radykalnie mniejsze niż koszty, które ponosi społeczeństwo i państwo z tytułu spożywania alkoholu, więc summa summarum tam się to opłaca, ale pewnie w takim krótkoterminowym rozrachunku, pewnie trochę osób by musiało się pogodzić z tym, że zarabia trochę mniej pieniędzy, tak? Czy to restauratorzy, czy ajenci, właśnie nie ajenci, bo ajenci to najmniej na tym zarabiają, ale wielkie korporacje, tak jak Żabka, którym alkohol jest ogromnym częścią ich dochodów i zysków.
W ogóle tak jak to mówisz, to też od razu przychodzą mi na myśl stacje benzynowe. Przecież to istnieje od lat, od zawsze i od zawsze był alkohol dostępny o każdej porze dnia i nocy. Tak, tylko teraz to się jednak rozrosło już do naprawdę monstrualnych rozmiarów. Ja dostaję wiadomości od ludzi, którzy pracują na stacjach benzynowych i mówią, że ta przestrzeń, którą zajmuje alkohol, jest coraz większa i ostatnio dostaję takie zdjęcie, że jest taka mała kasa na stacji benzynowej, to był chyba Orlen i jest od razu wciśnięte są browary, nie? Obok, tuż centralnie przy kasie. Potem dostałem zdjęcie od kogoś innego, gdzie była ta lada taka przy kasie, gdzie są zazwyczaj, nie wiem, przynajmniej ja pamiętam, tak, wiesz, ja na co dzień nie pojeżdżę samochodem, bo nie posiadam, mam prawo jazdy, ale nie posiadam samochodu, ale wiesz, ostatnio jak byłem na Orlenie, no to te lady takie chłodzące to były na kanapki, a tam była zmrożona woda. I przy kasie, nie? I jakby myślisz sobie, okej, to chyba jednak poszło troszeczkę to za daleko, tak? Ja rozumiem, że jeszcze zdanie zrozumieć, że ten alkohol tam jest, chociaż uważam, że to jest absolutna patologia, ale fakt, że to jest główny asortyment stacji benzynowych dzisiaj, to jest zmrożona wódka, kto jest targetem takiego produktu jak zmrożona wódka na stacji benzynowej? No, mnie to przeraża, tak? Mnie to absolutnie przeraża. Szok. Właśnie to jest to, że niby kierowcy tam przychodzą, ale już dzisiaj wiemy, że nie tylko kierowcy, że większość ludzi w ogóle przychodzi na stacje benzynowe, szczególnie w nocy. I to jest też właśnie trochę zaczątek do kolejnego pytania, a to pytanie tak naprawdę jest, w sumie wynika trochę z ekonomii, bo chciałem cię zapytać o to, dlaczego tak jest, że alkohol jest dostępny zawsze, wszędzie, o każdej godzinie i w dosyć przystępnych cenach. Ja ostatnio znowu odwołam się do swoich aktywności i różnych rzeczy, które mi ludzie wysyłają, bo czasem się łapię za głowę i była promocja na jakieś piwo, słuchaj, chciałem powiedzieć złoty 99, nie, 99 groszy, półlitrowe piwo w promocji i myślę sobie, że nawet jak ja byłem dzieckiem, to by było to tanio, nie? W sensie 99 groszy za browar. To była promocja w jednej z sieci handlowych, nie tej największych, nie powiemy jakiej, ale takiej średniej wielkości. I faktycznie ten alkohol jest super tani, a na promocjach jest już praktycznie tańszy niż woda mineralna. No i oczywiście, z czego to wynika? Tak, to wynika z tego, że myśmy totalnie zderegulowali tą branżę. Oczywiście dzisiaj słowo deregulacja jest ulubionym słowem wszystkich polityków i trzeba deregulować, bo jak wiadomo, regulacje to śmierć i zabójstwo po prostu biednych Polaków. No oczywiście to żart, bo to regulacje stanowią o cywilizacji, to regulacje nas bronią przed korporacjami, a w Polsce niestety ta deregulacja poszła tak daleko, że po pierwsze akcyza w Polsce jest bardzo niska na alkohol, ograniczenia dotyczące sprzedaży alkoholu właśnie w promocjach czy reklamy są notorycznie łamane, więc mamy taki stan jakby bezprawia, które zostało zalegalizowane w Polsce po prostu przez bezczynność państwa, prokuratury, inspekcji handlowej, innych organów nadzoru. No i też mamy taką sytuację, że politykę alkoholową de facto zdecentralizowano i przełożono je na samorządy. I dzisiaj to samorządy wydają koncesje na alkohol i one wydają te koncesje na prawo i lewo i te koncesje są bardzo tanie, to są naprawdę bardzo niewielkie pieniądze, żeby dostać taką koncesję i praktycznie potem, żeby komuś zabrać taką koncesję, to jest niemożliwe. No ja też taki przykład często podaję, morderstwa na Nowym Świecie, gdzie właśnie w sklepie nocnym alkoholowym zadźgano chłopaka, pijani ludzie go zadźgali i ten sklep nie stracił koncesji po tej sprawie, mimo że wszyscy wiedzą oczywiście, że tam się alkohol sprzedaje osobom pijanym, nieletnim. I to jest kolejna rzecz, tak? Czyli, że znowu te bezprawie, tak? Że jakby w Polsce kupienie alkoholu przez osobę nieletnią czy pijaną jest banalnie proste i właściwie każdy może dzisiaj ten alkohol kupić. Więc my po prostu bardzo nisko podatkowujemy alkohol, a alkohol jest mega tani w produkcji. Jak widzimy, jeśli komuś się opłaca sprzedawać piwo za 99 groszy, no to pokazuje, jak to jest tanie. Oczywiście to jest też jakość tego alkoholu jest potwornie niska w Polsce, ale to jest inna dyskusja. Ja się na ten temat nie będę wypowiadał, bo się na tym do końca nie znam. Wiem, że jest po prostu bardzo tani ten alkohol w produkcji. Najdroższa jest tak naprawdę etykieta i opakowanie, tak? Więc jeśli akcyza jest bardzo niska na ten alkohol, no to siłą rzeczy ten alkohol będzie bardzo, bardzo tani. Tak jak mówię, koncesje się rozdaje na prawo i lewo, każdy może taką koncesję dostać i potem zabrać jej nie sposób. No i ta skala bezprawia, tak? Właściwie ten sektor gospodarki, można powiedzieć, że jest trochę wyjęty spod prawa, działa na takich zasadach paramafijnych, ale to nie jest jedyny taki sektor, bo oczywiście w mojej książce jest więcej przykładów takich sektorów, które są wyjęte spod prawa, że są jakieś przepisy niby, które coś tam regulują,
dużo, ale nikt ich nie przestrzega. No chociażby takim sektorem jest sektor bankowy czy deweloperski, który na masową skalę łamie prawo i nikt też nic z tym nie robi. Z tego, co mówisz, to wygląda na to, że po prostu pewni dosyć sprytni ludzie potrafią wykorzystać pewne luki jakieś prawne albo właśnie luki w jakichś legislacjach i to są takie po prostu zamknięte pętle. One się jakby odtwarzają i są dosyć mocno lukratywne dla tych ludzi. Tak alkohol to jest, wiesz, to jest 50 miliardów złotych rocznie wydatków, tak? To są ogromne kwoty, na które Polacy wydają na to. No to jeśli marże na tym alkoholu są tak olbrzymie, no to możemy sobie wyobrazić, jak silne jest to lobby, tak? Tylko że jak przychodzi co do czego i przychodzi, żeby podnieść akcyzę na alkohol, bo akcyza na alkohol w Polsce rosła wolniej niż inflacja, tak? Czyli udział akcyzy w cenie alkoholu spadał. To jest niesamowite, tak? I jak przychodzi do czego i ktoś mówi, że podnieść akcyzę na alkohol, to potem wychodzą politycy, no i mówią, okradają Polaków, biednym wyjmują pieniądze z kieszeni, łapy precz od polskich rodzin i nagle masz po prostu takie, Boże, znaczy to jest takie gadanie, wiesz, znaczy my jesteśmy krajem, i to też opisuję w państwie, państwie, że Polska jest krajem, które upadło przez nieopodatkowanie po prostu, w dużym stopniu, tak? Przez to, że bogaci, elita, szlachta nie płaciła podatków, no to takie jest słynne powiedzenie, nie też płacić podatków na własne wojsko, no to będziesz płacić podatki na cudze, tak? I my dzisiaj jesteśmy trochę w takiej samej sytuacji. My jesteśmy w reżimie tak daleko posuniętym nienawiści do państwa i nienawiści do regulacji, nienawiści do podatków, że my sami sobie robimy gigantyczną krzywdę, bo podatki są po prostu często po to, żeby właśnie nas chronić przed pewnymi rzeczami, które są niezdrowe, które są nieszkodliwe, czy chronić nas przed zbytnią akumulacją kapitału, która potem powoduje, że właśnie mamy gigantyczne korporacje, czy mamy jakichś ogromnych landlordów, takich jak Donatan, który ma 200 mieszkań, tak? I oni decydują o naszym życiu i decydują o nas, bo po prostu uznaliśmy, że ich nie trzeba opodatkować, tak? Więc ta ideologia antypodatkowa, która w Polsce ma się świetnie, niestety no wpływa potem na to, że właśnie z jednej strony oczywiście jest lobbying, na pewno jest gigantyczna korupcja, nie mam co do tego wątpliwości, ale ta ideologia, ten front, który umożliwia to, że ten alkohol jest tak tani w Polsce, no to jest ta ideologia, no właśnie, którą wyznają zarówno Sławomir Metzger, Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki, powtarzając non-stop, że po prostu nikt tu w Polsce nie powinien płacić żadnych podatków. No i finał jest taki, jaki jest, tak? Czyli Polska jest krajem patologicznym, rządzonym przez silne lobby, silne mniejszości, które po prostu wykorzystują ten stan anarchii i słabości państwa do własnych interesów. No, wejdźmy teraz trochę w historię, bo już trochę powiedziałeś o szlachcie i właśnie od razu zahaczamy o kolejny temat, właśnie o źródło tego problemu, bo to źródło, też w twojej książce pada to stwierdzenie, że to po prostu za czasów pierwszej RP już ta patologia, ona już się wtedy tworzyła w jakiś sposób i okazuje się, że jesteśmy w jakimś w 2025 roku powinniśmy być rozwiniętą cywilizacją, jakąś mądrzejszą. Okazuje się, że jest to samo, albo i gorzej może. Tak, znaczy oczywiście tam jest taki rys historyczny, to nie wyczerpuje tematu, ja chętnie bym przeczytał coś głębszego na ten temat, tak, ale wydaje się, że faktycznie problem najpierw dotyczył przede wszystkim elit. Znaczy, że picie było taką, na umór picie zresztą, bo to też jest bardzo charakterystyczne, że chodzi o picie na umór, czyli że te opisy wszystkie właśnie tych uczt magnackich, szlacheckich, że ludzie pili, wstawali od stołu tylko, żeby się zwymiotować i wracali do picia i jak nie wypijesz z nami, no to w mordę, tak? I to był taki, można powiedzieć, taki forma dyscyplinowania tych elit, takiego tworzenia takiej, nie wiem, takiego wspólnoty, bym powiedział, amoralnej, takiej półwięziennej, półmafijnej wspólnoty, gdzie właśnie te chlanie na umór jest trochę taką rytuałem przejścia i rytuałem cementującym działanie tej paramafijnej elity. I te opisy właśnie tych uczt, tych niesłychanych rzeczy, które się działy, szczególnie pod koniec XVI wieku, tak, to też się zbiega właśnie ze słabością państwa i ogromnej przemocy, jaka jest dokonywana po tych pijackich burdach. Bo jak się czyta właśnie te różne, znaczy oczywiście to ja z drugiej ręki to czytam, ale jak się opracowania historyczne czyta właśnie dotyczące różnych zatargów prawnych, różnych wypadków kryminalnych właśnie pod koniec XVI i w XVII wieku, bo wtedy to się na pewno eksplodowało najbardziej, no to wszystko gdzieś tam ma podłoże właśnie alkoholowe, tak, że ktoś tam się uchlał, ktoś kogoś zabił, wyciągnął szablę, zabił i tak dalej. Zresztą to też jest stały element tych wszystkich powieści, nawet u Henryka Sienkiewicza, który tworzy dość
taką bardzo zromantyzowaną wizję części szlachty, to też się przebija, tak? Takie warcholstwo właśnie, bezkarność tych elit, przemoc niewiarygodna właśnie związana właśnie z piciem alkoholu. I potem gdzieś mamy sytuację, w której szlachta, szukając dodatkowego zarobku, bo jakby zyskowność gospodarstw szlacheckich spada, no zaczyna po prostu alokować te nadwyżki produkcji rolnej, no przede wszystkim tutaj zboża, tak, ale rozumiem, że pewnie też później też ziemniaków czy innych rzeczy, właśnie w produkcję alkoholu, tak, czyli pędzenie wódki. Pojawia się coś takiego jak przywilej propinacyjny, czyli że właśnie alkohol jest produkowany, tylko monopol ma na to szlachta. Ten alkohol jest sprzedawany w karczmach. Karczmy są wynajmowane przez szlachtę Żydom, no i mamy już całe bingo, tak? Czyli Żydzi rozpijający Polaków w szlachtach, przez szlachta oczywiście jest tam gdzieś w tle, ale de facto no, to idzie wszystko na Żydów, którzy mieli te koncesje na prowadzenie karczm. I wtedy zaczyna się, nawet są obowiązki, tak? Obowiązek jest taki, żeby chłopi kupowali jakieś odpowiednie ilości alkoholu. I oczywiście ten alkohol towarzyszy historii ludzkości i Europy szczególnie, prawda? Od tysiącleci, bo alkohol był takim bezpiecznym trunkiem i też wysokokalorycznym, więc to też była forma pożywienia, ale on był dużo słabszy. To też trzeba pamiętać, że ten alkohol był po prostu nieporównywalnie, miał mniejszą zawartość tego ekstraktu alkoholowego niż to dzisiaj jest, tak? I więc teza jest taka, że z biegiem czasu chłopstwo jest coraz bardziej rozpijane i coraz bardziej jest podatne na te wszystkie kłopoty i problemy wywołane przez alkohol. I właściwie tak to wygląda aż do upadku Rzeczpospolitej. Potem w XIX wieku mamy trochę poprawę sytuacji, w drugiej połowie XIX wieku mamy poprawę sytuacji chłopów i w ogóle jest trochę, ale to nie mamy dokładnych danych, tak? Nikt nie prowadził wtedy dokładnych danych statystycznych i analiz, ale wydaje się, że ta produkcja i ten problem alkoholowy troszkę spada i znowu wybucha w ogromnym stopniu podczas kryzysu ekonomicznego po 29 roku, kiedy jest ogólnie kryzys na całym świecie, w Polsce jest też potężny kryzys. No i po II wojnie światowej spada ten problem ogromny, jest oczywiście społeczeństwo powojenne, ogromna ilość traum, ogromna ilość problemów psychicznych, ale państwo też jakby stosuje taką politykę, że ma ten monopol alkoholowy i czerpie z tego ogromne korzyści, tak? I w PRL-u rzeczywiście te dochody z tytułu sprzedaży alkoholu były ogromną częścią budżetu. Ja już teraz nie chcę mówić, jakie to były, ale to było naprawdę bardzo, bardzo duża pozycja w tym budżecie. I dopiero gdzieś na początku lat 80. przychodzi otrzeźwienie i przychodzi taka mocna kontrakcja ze strony zarówno Kościoła katolickiego, związków zawodowych, Solidarności, tak, i PZPR-u, tak, bo partii, taki Jaruzelski był takim wzorem takiego człowieka, który właśnie walczy tutaj z alkoholizmem i takiego miało być takie odnowienie moralne, nazwijmy to, w latach 80., tak, czyli przychodzi taka kontrakcja właśnie wobec tego rozpijania Polaków i faktycznie zostają wprowadzone pewne ustawy na wzór skandynawski, które w ciągu dekady znacząco poprawiają sytuację, jeśli chodzi o spożycie alkoholu. To też jest pewnie związane z tym, że jest upadek PRL-u i tak dalej. Ale w latach 90. pijemy już tego alkoholu zdecydowanie mniej niż średnia europejska, a piliśmy naprawdę tego bardzo dużo, więc można powiedzieć, że do początku XXI wieku wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze w Polsce, żeby ten problem alkoholu ograniczyć i nad nim zapanować. Mhm. Też nie wiem, czy w poprzednim naszym odcinku, czy nie wspominałem tego tytułu filmu Technologia rozpijania społeczeństwa albo Technologia rozpijania wódką. To jest rosyjski film dokumentalny. On jest na YouTubie z polskimi napisami i on pokazuje, jak to wyglądało w Rosji, co wcale nie jest jakby daleką historią od nas. I u nich też tam jest taki wykres, gdzie od lat 50., 60., czyli już po II wojnie światowej, po prostu wykresy tego pijaństwa skoczyły tak mocno do góry. I właśnie tam jest to, że rząd wręcz propagował pijaństwo, po prostu wręcz zachęcał ludzi do tego. I sobie też wypisałem takie, powiedzmy, benefity, jakie ludzie mogli w tamtym czasie mieć, pijąc alkohol, co rząd promował. I tutaj, jak przeczytam tą listę, to powiem ci, że nadal to jest aktualne, bo jest tak, alkohol grzeje w mróz, więc w sumie fajnie, prawda? Alkohol usuwa stres. Alkohol potrafi zrelaksować po pracy. Albo czerwone wino
chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi. I to już było w latach 60. w Rosji. I powiem ci, że wcale jakby nie odbiegliśmy za bardzo, bo dzisiaj nadal takie mity funkcjonują. Tak, znaczy jeśli chodzi o czerwone wino, no to jest bardzo często powtarzane i niestety też przez lekarzy. Ja ostatnio, nie powiem na jakiej stronie jakiejś sieciówki medycznej, znalazłem informację, że właśnie te czerwone wino świetnie działa na serce. No okej, może do jakiegoś stopnia świetnie działa na serce, ale przy okazji tej ilości, które musisz wypijać, żeby ci pomogło na serce, rozwala ci wątrobę, tak? I to jest takie właśnie myślenie, skupienie się na jakimś jednym aspekcie sprawy, żeby właśnie te mity na temat zdrowotności alkoholu gdzieś tam propagować. Niestety lekarze wciąż to robią. Takim kolejnym mitem, którym się bardzo często zdarza, to jest właśnie, że kobietom karmiącym powinno się piwo dać na laktację, tak? Więc te mity takie są, mamy takie mity lekarskie, które faktycznie, czy natrawienie, tak, i tak dalej, ale które już wiedza naukowa jednak poszła niesłychanie do przodu w ciągu ostatnich kilku dekad, szczególnie tych 10 ostatnich 20 lat i faktycznie te wytyczne nowe Światowej Organizacji Zdrowia są jasne, że każda ilość alkoholu jest po prostu szkodliwa, ale oczywiście tak, no wiesz, jak się czyta opowieści, które się dzieją gdzieś tam w Związku Radzieckim, czy to w rewolucji, czy II wojnie światowej, no to wódka jest takim podstawowym w ogóle narzędziem, żeby ci ludzie w ogóle przetrwali, tak, żeby nie zamarzli w tej zimie, w tych, wiadomo, alkohol rozrzedza krew i jest też, tak jak mówię, kaloryczny, tak, więc on w tym sensie takim krótkoterminowym, on faktycznie pozwala gdzieś tam funkcjonować w bardzo ekstremalnych warunkach, no ale finalnie jednak nie jest to na pewno nic dla społeczeństwa dobrego. No ale też można też pomyśleć sobie tak, no, że dodając jeszcze trochę do tej listy, no, że właśnie, no super, tak, bo jeszcze jak pijesz tak dużo alkoholu, to umrzesz zaraz po przejściu na emeryturę, to jeszcze system emerytalny zaoszczędzi na tobie. No i faktycznie tak jest, bo te badania, które nam pokazują nam naukowcy ostatnie, no są takie, że po prostu ten alkohol jest, szczególnie wśród mężczyzn, jest jednym z najważniejszych źródeł, powodów przedwczesnych zgonów, tak? Więc niestety szczególnie ten problem widoczny jest w mniejszych miejscowościach, wśród osób, które mieszkają na wsi, właśnie w małych miastach i widać, są powiaty w Polsce, gdzie średnia oczekiwana długość życia w Polsce mężczyzny to jest, zdaje się, 68-69 lat. To nie jest wiele więcej niż w Afryce, w niektórych krajach i to jest właśnie ten wiek, kiedy mężczyźni przychodzą na emeryturę, tak? Więc można powiedzieć, że idealnie, no od razu pracujesz ciężko, harujesz całe życie, zapijasz smutki, zapijasz pewne bóle tym alkoholem, a potem po prostu szybko się z tego świata zawijasz i nie masz nawet szansy skorzystać z emerytury, którą przecież tak ciężko wypracowałeś. Mhm. Jak mówiłeś o lekarzach, to sobie myślę tak, że zobacz, podstawowa rzecz, jeśli chodzi o na przykład o dbanie o serce, no to jest ruch. Człowieku, rusz się, wyjdź na spacer, idź sobie do lasu, pochodź 20-30 minut dziennie, zamiast pić wino na serce, prawda? Żeby tam pomagało to w jakiś sposób. W Skandynawii lekarze zalecają lasogodziny, tak? Czyli, że masz po prostu w ramach recepty, czy tam w ramach porady lekarskiej dostajesz po prostu, masz 2 godziny spędzić w lesie co tydzień, tak? No i oczywiście to jest dużo lepsze, no czy chociażby zmiana diety, to jest też kolejna rzecz, która też trochę wykracza poza naszą dyskusję, tak? No ale w Polsce jednak jedzenie dużych ilości czerwonego mięsa i duża ilość tłuszczy zwierzęcych, no też na pewno sytuacji sercowej nie pomaga. No i kolejna plaga, która też rośnie niestety, czyli papierosy, tak? Czyli mamy coraz większą odsetek populacji palących i znowu taka sytuacja była, że gdzieś tam w latach 90. wydawało się, że trochę tą walkę z paleniem wygraliśmy i dzisiaj znowu ten problem wraca, tylko teraz ma tą nową twarz tych papierosów i tak dalej, ale no, jest to też również bardzo szkodliwe dla zdrowia, dla układu krążenia, dla serca i no i tak, no ale też trzeba pamiętać, że właśnie te rzeczy związane z sercem to też coś stres, tak, a w Polsce jednak życie no jest dość stresujące, jeśli nie masz zabezpieczenia jakiegoś, nie masz mieszkania po rodzicach czy spłaconego kredytu, no to myślę, że jednak bardzo wiele Polaków żyje w niesłychanym kortyzolu, tak, mają niesłychany, myślę, poziom stresu, tego hormonu stresu i to wszystko razem no, sprawia, że taką bardzo niezdrową, toksyczną po prostu atmosferę, już nawet nie zaczynać dyskusji o smogu, tak, bo to jest kolejna rzecz, tak, zanim
zanieczyszczenie powietrza, tak ogromny problem w Polsce, który też bardzo pogarsza jakość życia, ale to są wszystko rzeczy, które zdążyliśmy totalnie znormalizować, ale to też pokazuje, jak to wszystko się łączy, że nie da się gadać o jednej rzeczy bez mówienia w ogóle o całym systemie. Mhm. Tak, też przypomina mi się ten taki mit, który był, że no przecież alkohol zniszczy ci wątrobę, ale wątroba się zregeneruje. Tylko że nikt wtedy nie mówił o tym, że choroby neurodegeneratywne to są choroby związane na przykład z mózgiem, czyli zubożenie jakości połączeń neuronalnych w mózgu powodowanych przez alkohol są nieodwracalne. Wątroba też się nie odwróci. Wątroba się nie odwróci i co więcej, my widzimy ogromną liczbę osób, znaczy liczbę zgonów z powodu właśnie alkoholowej marskości wątroby. Jest gigantyczny, jest 7-krotnie się zwiększyła liczba zgonów wśród mężczyzn w ciągu ostatnich 20 lat. I to jest straszna choroba, tak? Bo to właściwie tylko przeszczep wątroby pozwala ci żyć dalej. I bardzo dużo młodych już ludzi, a kobiety jeszcze mają mniejszą odporność na tą toksynę, więc to naprawdę alkohol jest niesłychanie atakujący i tutaj może uruchomić komórki rakowe różnego rodzaju. No tutaj naprawdę trzeba z tym naprawdę super uważać, bo to są rzeczy nieodwracalne i tak jak mówisz też o mózgu, no też po prostu alkohol sprawia, że jesteśmy głupsi, no i to też są rzeczy, które nie wiem, czy są, nie wiem, czy to może coś ci potem pomóc, jak sobie pousuwasz pouszkadzasz te połączenia neuronalne i te szare komórki, bo to są, no to widać zresztą po ludziach, którzy piją długo, no, że z nimi nie pogadasz, tak, że widzisz tą różnicę, nie? No, jak robiłem właśnie poszukiwania, ale to kilka lat wstecz właśnie o wpływie alkoholu na komórki w mózgu, to tam było dosyć fajna konkluzja, że tego się w pewien sposób już nie da odbudować, bo ponoć te zerwane połączenia neuronalne spowodowane właśnie zatruciem alkoholowym, one są już nie do odbudowania, natomiast można to odbudować jakimiś właśnie kognitywnymi ćwiczeniami nowymi i tak dalej. Oczywiście da się to zrobić z jakimś biegiem czasu. Jednak konkluzją było to, że alkoholem możesz w bardzo szybkim tempie zniszczyć bardzo dużą liczbę połączeń neuronalnych, natomiast żeby to odbudować, to trwa jakby latami. No tak, to mnie zupełnie nie dziwi, ale mózg trzeba trenować, bo bez trenowania jak się, to też człowiek totalnie głupieje, więc pełna zgoda, czytanie książek. Kolejny temat, jak to w Polsce wygląda, wszyscy wiemy. Dokładnie. Przejdźmy jeszcze do statystyk. Znalazłem ciekawe statystyki najnowsze. Nadmiernie pijący ludzie w Polsce, liczba 5 milionów. Dalej, osoby wymagające natychmiastowego leczenia od 1 do 1,2 miliona i wpływ na społeczeństwo, to jest około 12 milionów Polaków jest chronicznie narażonych na jakieś negatywne skutki uboczne związane z jakimś przedawkowaniem alkoholu, czy członka rodziny, czy ludzi bezpośrednio. Co byś powiedział na te statystyki? No to jest niesamowite, wiesz, znaczy mi się to zaczyna przypominać historię, wiesz, z Ameryki z bronią, nie? Że że tam ciągle są strzelaniny z tą bronią w szkołach i tak dalej i nikt z tym nic nie robi, nie? I my mamy taki sam problem dzisiaj. Zauważ, jak wzrasta liczba ataków na ratowników medycznych. Jak wzrosła ostatnimi czasy, jak nie ma po prostu tygodnia, żebyśmy nie usłyszeli, żeby jakiś ratownik medyczny nie został zaatakowany przez osoby, no przede wszystkim po upojeniu alkoholowym, ale też ostatnio jakaś akcja była właśnie związana z osobą, która była po narkotykach. Jak ogromne są koszty tego problemu, codzienne, wymierne, jak wiele ludzi z tego cierpi z różnego powodu, i jak my nic z tym nie robimy, jak myśmy to totalnie znormalizowali, jak żeśmy uznali, że tak po prostu musi być. I dla mnie to jest potworne, bo tak jak mówię, ten problem narasta. Jest tak, że po prostu coraz więcej ludzi cierpi z tego powodu. Oczywiście można powiedzieć, że spożycie alkoholu gdzieś tam się zatrzymało, jest wysokie, ale ono nie rośnie od paru lat, utrzymało się na takim wysokim. No tylko, że problem polega na tym, że jeśli pijesz dużo od wielu, wielu lat, to konsekwencje tego będziesz miał po dłuższym czasie, nie? Więc teraz my zaczynamy widzieć to w statystykach, widzieć to właśnie wśród tych różnych wydarzeń bardzo niebezpiecznych, ale i tak nie jest to dla nas żaden alarmowy dzwonek, żeby coś z tym zrobić, no bo to narusza
wolność gospodarczą, bo to narusza właśnie ten mit liberalny, że każdy jest kowalem własnego losu, to narusza ten mit, że no jak się pościelisz, tak sobie wyśpisz, tak? Znaczy ten alkoholizm jest chorobą społeczną, trzeba powiedzieć, tak? Jest chorobą dość demokratyczną, oczywiście dotyka pewnie bardziej jednak osób właśnie trochę gorzej sytuowanych, ale jednak dotyka wszystkich. I liberałowie nie chcą do tego się przyznać, tak? Bo to by zaburzało całe ich ideę, że społeczeństwo to nie jest tylko zbiór jednostek, indywidualizmów, tylko że społeczeństwo to jest jednak jakaś inna forma niż tylko po prostu po proste dodawanie jednostek czy suma egoizmów, tak? Więc żeby rozwiązać ten problem, trzeba wyjść z pozycji empatii, z pozycji humanisty, z pozycji tego, że jesteśmy tu wszyscy razem na tym statku, że musimy działać wspólnie razem, że musimy dbać o słabszych i to wszystko narusza te liberalne tabu, które są absolutnie dzisiaj w mainstreamie, tak? I są niesłychanie silne, tak? I są w takim korze tego ideologicznego, tego systemu, tego matrixa, w którym żyjemy. Mhm. Jak myślę sobie też o ludziach, którzy mega nadużywają alkoholu, to zazwyczaj zobacz, że wystarczyłoby jedna rzecz, nie mówić mu idź pobiegaj, idź tam, nie wiem, pomedytuj i tak dalej, ale wystarczyłoby właśnie pogłębić pytania typu od czego uciekasz po prostu chronicznie nadużywając alkoholu, prawda? I większość z tych ludzi prawdopodobnie to są ludzie, którzy mogliby zostać bardzo łatwo uratowani w cudzysłowie właśnie chociażby przez prostą, podstawową psychoterapię. No pewnie. Psychoterapię, tylko rzeczywiście psychoterapia też ma swoje granice, tak? Bo często źródłem depresji czy źródłem wielu problemów psychicznych są na przykład warunki życia, tak? Warunki pracy, warunki mieszkaniowe. Więc to nas, czy brak chociażby nawet możliwości spędzania wolnego czasu innego niż siedzenie przed telewizorem, tak? Więc to też każe nam myśleć o tym, co tutaj trzeba naprawić i poprawić. Terapia oczywiście jest rozwiązaniem, ale nie może być jedynym rozwiązaniem, tak? Więc pytanie, dlaczego ludzie piją, no ale też ta granica, tak, między niebezpiecznym czy ryzykownym piciem a byciem uzależnionym też jest bardzo płynna i też trzeba łapać i ratować ludzi, którzy piją ryzykownie przed tym, żeby nie byli już uzależnieni, tak? I to jest właśnie ten moment, w którym właśnie powinniśmy zabrać te małpki z kas, tak? Zamknąć te sklepy całodobowe, czyli sprawić, żeby ludzie, którzy dokonują zakupów właśnie pod wpływem alkoholu, czy na przykład są pijani i kupują kolejną małpkę, albo kupują pod wpływem impulsu, bo widzą promocję, żeby oni tego nie robili. I już wtedy w gronie tych setek tysięcy czy milionów ludzi jesteśmy w stanie te tysiące uratować, tak? Tylko musimy o tym po prostu pomyśleć, że nie jesteśmy jednostkami, które są w pełni racjonalne. Myślą tylko, wiesz, od rana do wieczora o tym, wiesz, jak tutaj pomnożyć swój majątek i w co inwestować, tylko jesteśmy ludźmi, tak? Działamy impulsywnie, mamy różne rzeczy, emocje, nieprzepracowane, nieświadome często rzeczy i dlatego od tego jest społeczeństwo, od tego jest państwo, ale myśmy zupełnie zrezygnowali w ogóle z tej roli, tak? I niestety no, te kłopoty będą niestety, myślę, w Polsce narastać, dopóki nie będzie jakiegoś zwrotu, a nasze dyskusje i rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, które mamy i które prowadzimy od już ponad roku jako fundacja, no każą nam być naprawdę niestety tutaj pesymistyczni. Też zobacz, że to jest wszystko połączone. To nie są osobne historie, każda z nich, tylko jak sobie teraz wyobraziłem, jak mówiłeś wcześniej o Żabce czy o stacji benzynowej, że tam nie ma alkoholu, to w zasadzie taki biznes nie jest w stanie się utrzymać. Pytanie, czy się nie jest w stanie utrzymać, ja nie wiem, czy tak jest. Znaczy nie sądzę. W takiej formie. No, w takiej formie. Jak teraz. Ale wiesz, no, Żabka dzisiaj jest, jeśli mogę tak powiedzieć, no sklepem monopolowo, hazardowo, cukrowo, tytoniowym, tak? Znaczy ona hot-dogowym. się rozrosła do nieprawdopodobnych rozmiarów dzięki temu, że zarabia ogromne krocie na tym, ale też ma taki model biznesowy, franczyzowy, który jest totalnym wyzyskiem tych agentów, tak? Ale czy stacje benzynowe, czyli może po prostu by taki wielki biznes po prostu by nie powstał wtedy, tak? Po prostu, może by po prostu nie było, może jakiś facet w Ameryce, bo to jest chyba dzisiaj fundusz amerykański, może by nie kupił sobie 10 domu na Hawajach, tak? To byłaby konsekwencja tego wszystkiego, żebyśmy trochę ograniczyli tutaj spożycie, tak? A czy stacje benzynowe by się nie utrzymały bez alkoholu? Myślę, że
by się utrzymały. Myślę, że spokojnie by się utrzymały, ale wiesz, mogą być, wiesz, my nie mówimy, my proponujemy różne rzeczy. Mówiliśmy, dobrze, chcecie zamknąć te stacje benzynowe dla alkoholu, to zróbcie to chociażby, żeby w nocy nie sprzedawały alkoholu, tak? I nawet tego się nie da zrobić w Polsce, wiesz. To jest tak daleko lobbyści i ta ideologia egoizmu poszła do przodu, że nic się nie da zrobić, że państwo jest po prostu bezradne. Wiesz, my walczymy o ciszę nocną w Warszawie, 80% na konsultacjach było za, badania opinii publicznej mówią, że 60% jest za, żeby wprowadzić tą ciszę nocną w Warszawie i się nie da, tak? Po prostu się nie da, tak? Państwo jest, znaczy w tym sensie polskie państwo no jest taką, nie wiem jak to nazwać, no jest taką federacją partykularnych interesów, elit, korporacji, ale społeczeństwo tu nie istnieje jako podmiot, którego trzeba chronić zdrowie publicznego, tak? Czy w ogóle, wiesz, ochrona, prewencja. W ogóle tu nie ma czegoś takiego jak prewencja zdrowotna, tak? Tu nie ma, Ministerstwo Zdrowia jest ministerstwo choroby, tak? Jest ministerstwem, kiedy leczy już ludzi, którzy są bardzo chorzy, ale nie robi tego właśnie kroku wcześniej. Dobra, zastanówmy się, dlaczego ludzie piją. Pomóżmy im nie zostać uzależnionymi. Zróbmy akcję edukacyjną, nie wiem, sprawmy coś tam, posłuchajmy ekspertów. Tego w ogóle nie ma, tak? Jest tylko, jako państwo wchodzi już na ten ostatni etap, żeby po prostu osądzić tego, kto zadźgał, wiesz, kogoś w cugu alkoholowym, żeby posprzątać po wypadku samochodowym spowodowanego przez pijanego kierowcę, ale żeby tego pijanego kierowcę, wiesz, żeby on nie trafił nigdy, żeby za kierownicą, no to tu już tego działania nie ma. Mhm. Mówiąc o edukacji, to powiem ci, że właśnie jak sobie tak pomyślałem teraz o tym, jaka jest dysproporcja pomiędzy edukacją na temat właśnie nadużywania alkoholu, a całą tą pozostałą otoczką właśnie typu ludzie nadużywający, ludzie, którzy jeszcze nie zaczęli nadużywać, ale już są potencjalnie skierowani w tym kierunku, to powiem ci, że dysproporcja jest ogromna. W zasadzie edukacja i szkolenie kogokolwiek na ten temat trochę moim zdaniem to jest jakby piachem... No tak, no jeśli zakładając, wiesz, ja nie znam dokładnych wyliczeń, ale jeśli to jest 50 miliardów złotych rocznie rynek alkoholowy w Polsce i oni wydają 5% z tego na reklamę, tak? To masz 1 miliard złotych, 2,5 miliarda złotych, przepraszam, tak? Na reklamę. I jaka akcja edukacyjna ci przewalczy taką reklamę, taką propagandę, sponsorowanie koncertów, sponsorowanie całych festiwali, sponsorowanie drużyn piłkarskich, meczów, nielegalnej reklamy na Facebookach, na Instagramach. Wiesz, tego jest tyle, że to jest bardzo, znaczy to jest nieprawdopodobnie, to jest po prostu niemożliwe zadanie, żeby edukacja tutaj była w stanie wygrać w takim sensie, tak edukacja jak my ją oczywiście rozumiemy jako jakieś pewne akcje i tak dalej, chociaż oczywiście nie wolno tego nie wolno tego nie robić, tak trzeba to robić, ale trzeba pamiętać, że ta druga strona ma dużo silniejsze karty, ma dużo więcej możliwości perswazji i propagandy niż nazwijmy to nasza strona, tak? Więc no co tu dużo mówić, no sama edukacja jest potrzebna, no ale ona nie wystarczy, jeśli, tak jak mówię, no jeśli ta druga strona ma tyle narzędzi w swoich rękawach. Wspomniałeś o lobby i tutaj takie pytanie wprost. Nie boisz się? No bo chyba też poprzednim razem też ci zadawałem to pytanie i oczywiście mówiłeś o pozwach i tak dalej, ale ja nawet sobie teraz pomyślałem, kurczę, no skoro to jest tak potężna machina i potężne pieniądze, za tym stoją też potężni ludzie w dużym cudzysłowie, to czy ty się nie boisz? Po prostu, czy ktoś ci kiedyś czasami nie pogrozi palcem i nie powie Janek, ten temat to nie. Wiesz co, oni są na tyle pewni siebie, że nie wydaje mi się, chociaż wiem, że jeden z producentów wódki wynajął agencję detektywistyczną, bo był przekonany, że ja jestem opłacany przez piwo. Bo tam jest taka wojna niby, taka wojna między piwem a wódką i jedna i druga strona próbuje utrzymać status quo, ale przywalają sobie między sobą trochę i on był przekonany, że ja jestem wynajęty przez piwo. Nie jestem wynajęty przez nikogo, jestem co najwyżej wynajęty przez Polaków, przez ludzi, którzy wspierają mnie na różne sposoby. No i te lobby jest niesłychanie silne, tak? I zobacz, my od roku mówimy o tym i Ministerstwo Zdrowia nawet wypuszcza jakieś komunikaty, że tam będzie coś robić, zmieniać, jakieś regulacje. I wychodzi ostatnio minister Leszczyna, pani minister zdrowia, najpierw mówi o hordach psychiatrów, którzy nie pomogą w sytuacji zdrowia psychicznego. Co to jest w ogóle? Jaki to jest język, nie? Że hordy psychiatrów. Jakby mieli te hordy psychiatrów i ktokolwiek ich kształcił, ale okej. A potem mówi,
no tych ograniczeń się nie da wprowadzić, bo to ogranicza wolność gospodarczą i to nie wolno, ale my za to, i pytanie jest, pytaj Terlikowski, a co zrobić, dopuścicie sprzedaż alkoholu w internecie? Przypominam, że to już jest, wiesz, jak dzisiaj wejdziesz na Glovo, to jest wszędzie ten alkohol na sprzedaż, tak, na dowóz, nie? On mówi, tak, pracujemy na tym. Czyli Ministerstwo Zdrowia dotychczas stało na stanowisku, które ja podzielam też i podzielają też bardzo duża ilość prawników i ekspertów, że handel alkoholem w internecie jest w Polsce nielegalny, bo nie da się faktycznie sprawdzić, kto ma ile lat i czy osoba, która sprzedaje alkohol, jest trzeźwa czy nie trzeźwa. Jest to po prostu niewykonalne, jest to stoi w sprzeczności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i dotychczas Ministerstwo Zdrowia też stało na takim stanowisku, że jest to nielegalne. Oczywiście wszyscy to dopuszczali, bo mieszkamy w bananowej republice i oczywiście jak biznes bardzo chce, no to jak biznes może. Ale wychodzi i z całej regulacji tej branży, która, tak jak mówię, jest totalnie zaregulowana, to minister zdrowia mówi jeszcze więcej deregulacji. I wiesz, i zastanawiasz się, no, co tu się dzieje, nie? W sensie, kto tak naprawdę rządzi krajem, tak? I dzisiaj widać, że świetnie, i to widać w sprawie tytoniu też, widać to w sprawie alkoholu, widać to w sprawie deweloperów, w niemal każdej sprawie, jakikolwiek próba jest opinia publiczna, znaczna część opinii publicznej jest do czegoś przekonana, jeszcze eksperci jasno mówią, co powinniśmy zrobić i nic się nie da. Albo da się zrobić tylko dobrze tym korporacjom. I to jest rząd lobbystów, tak? Za rządu Prawa i Sprawiedliwości nie było dużo lepiej, ale jednak miało się wrażenie, że jednak czasem oni próbują, pójść pod prąd czegoś, tak? Nie wiem, chociażby reformy związane z składką zdrowotną też, ale pensją minimalną, czy minimalną stawką godzinową, czy 500+, tak? A tutaj masz totalne wrażenie, że tylko i wyłącznie rządzą korporacje i rządzą lobbyści tych korporacji i to jest absolutnie przerażające, tak? Bo potem się nie dziwisz, tak? Że z jednej strony masz ludzi, którzy odrzucają tych liberałów, no bo myślą sobie, już rządy silnej ręki, rządy autorytarne, takie jak proponuje to, nie wiem, Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość, są lepsze niż to bezhołowie, które jest uprawiane przez liberałów, bo tu nie ma żadnych rządów, tak? Tu nie ma żadnych rządów, to jest tylko tyrania korporacji, tyrania bogatych. I ja mam naprawdę wrażenie, że my żyjemy trochę w takiej rekonstrukcji właśnie tej pierwszej Rzeczypospolitej, bo tu nie mamy rządu. Jest nierząd, jest po prostu nierząd. No, ciężki temat, powiem ci. I w swojej książce napisałeś, zacytuję tutaj, napisałeś, że alkohol to nie tylko używka, ale to narzędzie kontroli. Tak. Uważam, że absolutnie tak, bo niestety Polacy piją tego alkoholu coraz więcej. I to jest taki najtańsza terapia, najlepszy lek przeciwbólowy na życie w Polsce, tak? Nie musisz problemów swoich rozwiązywać, bo po prostu upij się, tak? Tak jak chociażby jest w Polsce niesłychana liczba sprzedaży leków przeciwbólowych, tak? To jest właśnie to, że Polacy chodzą chorzy do pracy, chodzą z bólami do pracy, bo muszą pracować, bo pracują na śmieciówkach, bo zostaną zwolnieni, bo nie dostaną premii, bonusu i tak dalej. Dlatego jest taka ogromna sprzedaż tych leków przeciwbólowych w Polsce, jedna z największych w ogóle w Europie, dlatego, że właśnie to jest lek na chory wyzysk, który panuje w Polsce i tak samo lekiem na ten chory wyzysk jest ten alkohol i niestety jest to bardzo funkcjonalne, niestety bardzo dla władzy, więc myślę, że tutaj władza też czerpie z tego ogromne korzyści. Zastanawiałem się nad tym cytatem właśnie, kto kogo tutaj kontroluje. Czy to chodzi o to, że rząd będzie kontrolował ludzi właśnie tak jak w tym filmie dokumentalnym Technologia rozpijania, czy właśnie bardziej chodzi o po prostu monopol korporacji, które będą chciały po prostu trzymać ludzi w garści. Tylko państwo dzisiaj reprezentuje interesy korporacji, na tym polega problem, tak? Znaczy, że to jest wszystko, to jest jedno i to samo, tak? Znaczy, że korporacje przejęły państwo. I my mamy taką sytuację w Polsce i te korporacje dzisiaj o wszystkim decydują, nie? I więc ich interes jest również realizowany przez państwo. I nie da się tego jakoś odłączyć? Słuchaj, wiesz, mamy sytuację z mieszkaniówką, nie? Wiesz, i wszyscy wiedzą, jakie jest mniej więcej rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Trzeba ograniczyć spekulacje na rynku mieszkaniowym, trzeba zacząć budować mieszkania w sektorze niekomercyjnym, trzeba zacząć, wiesz, regulować ten sektor gospodarki, tak? Czy jest jakikolwiek kandydat, może poza Zandbergiem, który mówi, no nie, że musimy zrobić porządek z tymi rentierami, że nie może być tak, że Donatan ma 200 mieszkań, a młodzi ludzie nie mają żadnego? Nie. Czyli
mamy znowu sytuację jak przed rozbiorami, tak, że w imię interesu bogatej mniejszości elity są gotowe poświęcić własny naród i własne państwo. Bo one nie są zainteresowane istnieniem państwa polskiego czy społeczeństwa polskiego jako takiego. One są zainteresowane tym, żeby można było dalej eksploatować Polaków. I to jest krótkoterminowy cel. Dlaczego imperia upadały, tak? Dlaczego Stany Zjednoczone dzisiaj upadają, tak? Dlaczego widzimy, że są najsłabsze od dziesiątek lat? Nie było takiej sytuacji, że Stany Zjednoczone były tak słabe, tak? No właśnie dlatego, tak? Bo interes korporacji, interes wąskiej elity jest utożsamiany z interesem państwa, a tak nigdy nie było. Tak samo upadało imperium, nie wiem, Azteków, tak upadło imperium rzymskie. Tak, zawsze było tak samo. Bogata mniejszość utożsamiała swój interes z interesem państwa i na końcu to państwo musiało upaść. No bo istnieniem takiego państwa nikt nie jest zainteresowany. W Polsce mamy najniższy wskaźnik dzietności w Unii Europejskiej, tak? Czy ktoś rozwiązuje problem mieszkaniowy? Czy ktoś rozwiązuje na przykład to, że fakt, że ten alkohol też wpływa na to, na pewno wpływa na to, że jest mniej stałych związków, że mniej się dzieci rodzi niż mogłoby się rodzić. Ja słyszę bardzo często z ust prawicy, że jest tak bardzo zainteresowana losem mężczyzn i że trzeba poprawić ten stan mężczyzn biednych, którzy wcześniej umierają i tak dalej. Czy ta prawica pochyla się nad kwestią alkoholu? Na to, że właśnie alkohol jest jednym z głównych źródeł problemów zdrowotnych wśród mężczyzn w Polsce? Nie, tak, nie. Bo prawica, w interesie prawicy, elity prawicowej, tak samo jak elity liberalnej, jest to, żeby Polacy dali się dalej dymać, mówiąc kolokwialnie. Jak Polacy się dają dymać, to wszystko jest okej, do przodu. A te wszystkie wojenki kulturowe, coś tam gadanie, 70 płci, aborcja, coś tam, tak, no to wszystko jest taki teatrzyk, żeby przykryć grę interesów. A gra interesów jest taka, że bogaci mają rządzić nad biednymi, nad klasą średnią. Klasa średnia jest w coraz gorszej sytuacji, tak. Ale co? Czy coś się zmienia? Ale oczywiście ja nie chcę, żeby tak brzmi to bardzo negatywnie, ale trzeba tą szczepionkę na ten chłopski rozum, na to właśnie tą ideologię po prostu egoizmu, ideologię niskopodatkizmu, tak, i tak dalej. Trzeba szczepionkę na to, tak, i ta moja książka właśnie, no jest, i to, co my robimy, no mam nadzieję, że jest taką szczepionką, żeby ludzie zrozumieli, że to tak nie wygląda, tylko że potem patrzysz na badania zdolności czytelniczych Polaków, zdolności wyciągania wniosków i wiedzy w ogóle Polaków na temat różnych faktów naukowych i Polacy są w czołówce głupiejących narodów, tak? I myślę, że alkohol, o którym mówimy, też ma w tym udział, tak? Bo obniża zdolności kognitywne, tak? I po prostu to też nie jest przypadek, że Polacy, no po prostu jeśli chodzi o zdolności rozumowania są w czołówce regresu wśród krajów rozwiniętych. To jest bardzo skomplikowany temat i powiem ci, że naprawdę faktem on zajmuje tylko jeden rozdział u ciebie w książce, bo ta książka jest potężnych rozmiarów i tam jest bardzo dużo rzeczy. Ile ona ma stron, tak fizycznie? Wiesz co, ona ma 360 stron i ma 20 stron przypisów. Ale jest bardzo zrobiona, więc ja mam ADHD, więc ona jest tak zrobiona ADHD friendly, więc są wyboldowane rzeczy, jest dużo podrozdziałów, więc jest tak, żeby nie zanudzić, więc mam nadzieję, że ona się da przeczytać, mimo że... I można też ją czytać na wyrywki. Interesuje cię to, co banki robią, no to na pewno chcę przeczytać po prostu rozdział o bankach, interesuje cię to, co się dzieje z mieszkaniówką, czy to praca. Na pewno tych rozdziałów mogło być więcej, ale też ja nie chciałem pisać o wszystkim, bo na wszystkim się nie znam. To są tematy, którymi ja się zajmowałem po prostu w mojej karierze, nazwijmy to aktywisty i socjologa, więc ja je znam z autopsji, bo się wdrażyłem w nie, czytałem o nich, robiłem wywiady na ten temat, więc to są rzeczy, na które po prostu się znam. Tu mogło być jeszcze dużo więcej, tak? No mówisz, mogło być więcej chociażby o ochronie zdrowia, mogło być więcej w ogóle o systemie żywieniowym, o handlu, tak? O tym, jak to syfne jedzenie jest nam sprzedawane, tak? O cukier, tak? Wszechobecny. Mogło być więcej, wiesz, chociażby o paleniu, tak? Tego nie ma, no bo, czy ochronie środowiska, czy o smogu, bo smog też ogranicza zdolności kognitywne. To też jest udowodnione naukowe, że jak żyjesz po prostu w trującej chmurze, to też gorzej myślisz, tak? I o tym nie ma, tak, bo tak dużo po prostu o tym nie było już miejsca, nie wiedziałem, ale ten temat jest mega szeroki, tak, i wszystko się ze sobą, wszystko się łączy ze wszystkim, no i taka jest prawda, tak. Mhm.
No to prawda. I z tym powietrzem też nawet ostatnio widziałem jakąś wypowiedź jakiegoś włodarza z Łodzi i on powiedział, że właśnie robili tam akcję, że w szkołach trzeba wietrzyć pomieszczenia i tak dalej, a potem oni się złapali, że no ale jakość powietrza jest beznadziejna, no to nie mogą wietrzyć, prawda? A mieli problem właśnie z tym, że zaczęli właśnie obserwować, że dzieciom spada poziom przyswajania wiedzy i się okazało, że ma to po prostu związek też z zaduchem w klasach. Tak. No więc stwierdzili, że będą otwierać okna, ale jak zobaczyli na czujnikach, że jest słabe powietrze, to stwierdzili, jesteśmy w kropce. No tak, ale to wiesz, są badania, które pokazują, że kobiety w ciąży, które w czasie ciąży były wystawione na smog, no że potem te dzieci mają uszkodzone mózgi, tak, mają znacznie gorsze, potem rodzą się po prostu głupsze i tak samo jest z alkoholem, tak, no fast to jest oczywiście ta najbardziej ekstremalna sytuacja, tak, ten syndrom alkoholowy, ale są jeszcze inne mniejsze, że tak powiem, które aż tak ci nie zniekształcają, chociażby deformują czaszkę, tak, no bo ten fast na takim wydaniu hardkorowym, no to po prostu widać, że masz po prostu, da się rozpoznać po prostu ludzi, którzy tak, no, których matki piły alkohol. Zresztą teraz są kolejne badania, które pokazują, że nie tylko matki jak piją, tylko też jak ojcowie piją alkohol w trakcie przed poczęciem dziecka, też ma wpływ to na materiał genetyczny i tak dalej, więc to też wpływa na nasze zdolności rozumowania i percepcji, tak? Więc po prostu jak żyjesz w toksycznym środowisku, jesz toksyczne rzeczy, no to potem po prostu będziesz słabszego zdrowia, będziesz miał gorsze zdolności umysłowe. To są po prostu wszystko fakty, tak? A w Polsce jak w lesie, no po prostu nikt nie... Wiesz, jak ja czytam jakiś artykuł o smogu, to natychmiast są tak, a w Niemczech to są niemieckie dony, tak, to kolejny spisek przeciwko Polsce. I myślisz sobie, okej, to są chyba właśnie ludzie, którzy już zostali urodzeni, boję się właśnie w takich toksycznych warunkach, już zaczynali swój start życiowy z gorszą sytuacją kognitywną i oni są dużo łatwiejsi do manipulacji później, do różnych rzeczy niż ludzie, którzy żyli po prostu w zdrowych warunkach i w zdrowych warunkach się chowali, w zdrowych warunkach byli urodzeni, a tak jak mówię, no Polacy są w czołówce krajów, które po prostu jakość kojarzenia faktów, czytania po prostu spada, nie? I to jest absolutnie przerażające i te warunki środowiskowo-zdrowotne na pewno mają w tym ogromną rolę odgrywają. Tak, nawet widziałem tą statystykę, że wielu Polaków nawet jednej książki rocznie nie jest w stanie przeczytać. 33% Polaków uważa, że żyliśmy z dinozaurami. Wiesz, no to już znaczy, że jesteś wtórnym analfabetą, tak? No bo to znaczy, że wiesz, bo to już nie jest tylko kwestia, że możesz, Darwin, że to jest teoria, tak? Że to nie jest 100% udowodnione. Okej, jest w miarę udowodnione, ale nie wiem, ale w przypadku dinozaurów to wiemy to po prostu z archeologii, nie? No, że po prostu, że najstarsze, no tak, że nasi przodkowie żyli w zupełnie innym czasie, te humanoidy niż te dinozaury, więc my to wiemy jako fakt po prostu stwierdzony, tak, że tak, a tutaj 1/3 Polaków twierdzi, że żyliśmy z dinozaurami, no i myślisz sobie, kurczę, no jeśli 1/3 Polaków tak twierdzi, to tym ludziom można wpędzić wszystko, absolutnie wszystko. I w kontekście tego, że ruska propaganda działa na całego w Polsce, no to myślisz, zaczynasz się zastanawiać, jesteśmy naprawdę w bardzo niebezpiecznej sytuacji jako kraj, jako naród i też się na tym bardzo często łapię, że naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego się wydarzyły rozbiory i dlaczego jesteśmy na tej trajektorii rozbiorowej znowu. Ciężko to brzmi. Ja mam wrażenie, że żyjemy w 1932 roku. Zaraz powinno być spalenie Reichstagu, zwycięstwo Hitlera w wyborach parlamentarnych i będziemy mieli jakąś wojnę, tak? Znaczy, bo system, ten dziki kapitalizm, te warunki życia ludzi tak się pogarszają, ten brak bezpieczeństwa, te ogromne nierówności, ta koncentracja kapitału w rękach tych nowej oligarchii powoduje, że po prostu sytuacja jest totalnie zdestabilizowana, tak? I wiesz, znaczy, oczywiście historia powtarza się jako farsa, nie? Ale i zamiast Hitlera masz, nie wiem, jakiegoś Elona Muska, który robi jakiś salut i potem wszyscy go tłumaczą, że jest po prostu autystyczny i na ketaminie, ale myślisz sobie, ale jednak on to zrobił, tak? I zrobił to w pełni świadomie i myślisz sobie, no, że naprawdę jak tutaj zaraz
jeśli zaraz nie zrobimy porządku z ludźmi, którzy mają po prostu miliardy i zaraz nie zrobimy porządku z naszym życiem i właśnie ze systemem edukacji, z systemem żywności, systemem bezpieczeństwa. Ja nie wchodzę, wiesz, na przykład tu nie ma nic o wojsku, nie? Ale jak ja dostaję jakieś informacje o wojsku, to ludzie mi piszą z tego wojska, że jest dokładnie tak samo jak w reszcie państwa polskiego, tak? Czyli korupcja, nepotyzm, głupota, egoizm i wiesz, i myślisz sobie, okej. Czyli ja jestem w stanie, dlaczego w 1939 roku elita tego kraju uciekła do Rumunii, nie? No bo myślę, że teraz by Mencen, Trzaskowski i Nawrocki by też nie wsiedli do samolotu i nie spierniczyli od razu pierwszych kroku. Ja myślę, że tak by się stało. Ja chciałbym się mylić, ale absolutnie nie wierzę w tą elitę, tak? I tak jak mówię, poziom dysproporcji majątkowych, nierówności, tego chaosu informacyjnego, w którym żyjemy, jest tak wielki, jak właśnie przed II wojną światową i jest to przerażające. I na koniec chciałem się zapytać o komentarze ludzi, bo tego do ciebie spływa ogrom. Widzę u ciebie na Instagramie, co tam się dzieje, jakie wiadomości ludzie do ciebie przysyłają. I właśnie w kontekście alkoholu, w kontekście naszego dzisiejszego tematu, jak ty sobie radzisz z takimi wiadomościami? Bo niektóre to są oczywiście bardzo ciekawe i interesujące gdzieś tam takie insighty właśnie, prawda? Że ktoś ci coś opowiada, co się realnie wydarzyło i to są dosyć ciekawe rzeczy. Ale jest masa trudnych informacji. Jak ty sobie z tym radzisz? Wiesz, ja nie byłem nigdy ofiarą alkoholizmu i tfu. I po pierwsze, to mi dało świadomość tego, jak gigantyczny jest problem. Znaczy, że jak straszny jest problem w Polsce, jeśli chodzi o alkohol. I historię pod tytułem, że mam traumę do dzisiaj, jak widziałem dziadka biegającego z siekierą za moją babcią, która uciekała przez okno. No to są rzeczy, wiesz, wstrząsające, które wydaje ci się, że oglądasz film Smarzowskiego, a to jest po prostu codzienność, tak jak mówisz, no, tych kilku milionów Polaków, którzy żyją w tych rodzinach alkoholowych, tak? I to jest pierwsza rzecz, czyli to jest taka nauka empatii, to jest pierwsza sprawa. Ale druga, jeśli mówisz o jak ja sobie to radzę, ja to wam pokazuję, tak? To jest poniekąd też jest to terapia, tak? W tym sensie, że ja nie trzymam tego, nie kiszę tego w sobie, tylko wrzucam to i wypowiadam to na głos. I to już sam fakt mówienia o tym na głos, głośno pomaga i mi przeżywać te emocje i wydaje mi się, że też tym osobom, które piszą do mnie z tym tematem, one pokazują, że nie są same. Że to nie jest tak, że to jego rodzina była jakaś wyjątkowo, za przeproszeniem, spartolona, tak? Że to jest systemowy problem. I to też ludziom pomaga. Mimo że są to historie bolesne, to pomaga, że ich problem to nie jest ich wina, bo na tym też ten system się opiera, tak? Że to jest wszystko indywidualizowane, tylko że trzeba pokazać szerszy kontekst. Więc w tym sensie i Instagram, i ta książka jest formą terapii, tak? Jest formą terapii dla mnie, ale mam nadzieję, że też dla czytelników i dla obserwujących mnie, tak? Że to jest działa na dwie strony. I też dajesz takie poczucie, że milcząca większość chce zmian. Milcząca większość chce reformy tego systemu. I daje mi jakąś nadzieję, że jednak przyszłość nie rysuje się aż tak w czarnych barwach, jak się często mi wydaje. Super. Janku, dzięki za ten wywiad, mocny wywiad. W zasadzie to każdy rozdział twojej książki to powinien być osobny podcast, taki właśnie godzinny, bo naprawdę, zresztą ty ile pisałeś, w sensie ile zbierałeś materiału do tej książki? Wiesz, długo ja zrobiłem sobie coś takiego, jeśli mogę zdradzić trochę moją warsztat. Ja zrobiłem tak, że ja przejrzałem swojego Instagrama, co zajęło mi bardzo dużo czasu i robiłem sobie foldery, nie? I robiłem sobie foldery na różne problemy. I potem zobaczyłem sobie, jakie są problemy. I samo jakby podsumowanie tego, wiesz, co ludzie do mnie pisali na Instagramie, jakie rzeczy wrzucałem na tego Instagrama, oczywiście też moje podcasty i tak dalej, no to było pewnie z miesiąc czasu, tak? W sensie pracy. Miesiąc patrzenia na to, co już jakby wykorzystałem. Potem była to odsiewanie, wybieranie tych tematów podstawowych, a potem było pisanie. Więc wszystko razem zajęło mi pewnie 5 miesięcy, a jeszcze potem była praca nad redakcją, tak, która, no, nie można tego tak nazwać, że to było, wiesz, no bo to odsyłanie, wysyłanie i tak dalej, no ale to były kolejne pewnie ze 2 miesiące, więc w sumie to było 7 miesięcy takiej bitej roboty i ja tą robotę wykonuję dzięki temu, że mam patronów, tak, bo nie da się utrzymać, żadne wydawnictwo by mi nie zapłaciło tyle pieniędzy za pół roku pracy, żebym się mógł z tego utrzymać, tak? Więc to też jest forma, ta społecznościowa mi pozwoliła na to, żebym tą książkę napisał. I więc ta książka jest podsumowaniem moich doświadczeń, mojej dotychczasowej działalności publicystyczno-podcastowej, youtuberskiej, instagramowej i jest też, ale też jest oczywiście krokiem dalej, tak? Bo tam jest tu dużo rzeczy, które jednak się nie pojawiały w tych
na tych platformach, na których korzystam na co dzień. Super. Dobrze, Janku, dzięki. Ja ci życzę powodzenia i życzę ci nadal tego samego, co poprzednim razem, czyli odwagi, bo tą odwagę masz i cały czas emanuj tą odwagą, bo nawet tak jak mówisz, wrzucanie tego na Instagram, w jakichś rolkach i tak dalej, to pomaga ludziom. Jak ludzie widzą, że tobie się udaje o pewnych rzeczach mówić, to właśnie tak jak powiedziałeś, ludzie czują, że nie są sami. Dlatego ja jeszcze raz życzę ci dużo odwagi. Dzięki. I jeszcze powiedz, gdzie możemy cię znaleźć w internecie, oprócz Instagrama, bo na Instagramie jako Jan Śpiewak. Na YouTubie również Wiadomości z końca świata, Jan Śpiewak, na Spotify jest też nasz podcast, dużo bardzo oczywiście na tak zwanym X-ie, na Facebooku również. I będę miał też spotkania autorskie teraz, sprawdzajcie moje właśnie media społecznościowe, to będą informacje Poznań, Kraków, Bydgoszcz, Piła, Szczecin, Wrocław, Jelenia Góra, więc to się zapowiada, Radom, to się zapowiada w najbliższym miesiącu no i cóż, no i też można na mnie napisać na maila, podaję go jandawidśpiewak@gmail.com, jak chcecie napisać, podzielić się z jakąś historią i nie korzystacie z mediów społecznościowych, to oczywiście taka możliwość też istnieje i dziękuję ci za zaproszenie, no i wiem, że planujesz jeszcze jedną ze mną rozmowę za jakiś czas, więc pewnie jeszcze wrócimy do różnych wątków, które nie poruszyliśmy tutaj, czy je zaznaczyliśmy dopiero. Tak jest. A książkę gdzie można kupić? Na terenie całego kraju, w e-booku jest i będzie w audiobooku tak jak mówię, nie wiem kiedy się okaże to, ale dzisiaj jest 3 marca, ma być w audiobooku za tydzień, czyli w połowie marca powinien być audiobook dla wszystkich. Super. Dobrze, Janku, w takim razie powodzenia i dzięki za wywiad. Widzimy się może w następnym odcinku. Super, wielkie dzięki za zaproszenie i do zobaczenia. Dzięki. Each one, teach one.